I lecimy. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was serdecznie. Agnieszka Jaroszewska, Janusz Dąbrowski w kolejnym odcinku poświęconym wodzie, ale też różnym uniwersalnym tematom. Dzisiaj będzie mowa o medycynie informacyjnej. Co to takiego? Jest to coś, co coraz szerzej jest propagowane, stosowane, nawet czasami nieświadomie, a nawet bardzo często nieświadomie. I dzisiaj sobie na ten temat porozmawiamy. Temat będzie nasz wspólny, ponieważ oboje w tym temacie, że tak powiem, mamy coś do powiedzenia. Janusz, ja śledzę Twoje ostatnie audycje na temat biomagnetyzmu. Wysłuchałam także ostatnią o bioelektronicznej naturze naszych organizmów. I po wysłuchaniu nasunął mi się pewien wniosek, że jeżeli jesteśmy bioelektroniczni i podstawą tej natury są elektrony, to logiczne jest, że w takim razie można układ ten odżywiać bezpośrednio elektronami. Mhm. I zamiast krwi można na przykład przetoczyć życiodajne elektrony prosto z technicznego urządzenia spełniającego rolę tak jakby dawcy. Mhm. No i dzisiaj tak naprawdę dostarczamy je celem właśnie naprawy organizmu w postaci leków, które pomagają na jedno, na inne szkodzą. Co ty sądzisz na ten temat? Przede wszystkim cześć wszystkim jeszcze raz, najserdeczniej Was witam. Tak, słuchajcie, dzisiaj akurat wspólnie z Agnieszką nagrywamy temat dotyczący tak jakby szeroko pojętego biomagnetyzmu, ale w związku z tym, że Agnieszka się też zajmuje właśnie medycyną informacyjną, a medycyna informacyjna to jest cały nasz biomagnetyzm ludzki, to jest cała nasza bioelektronika, więc po prostu we dwójkę to dzisiaj robimy. Słuchajcie, a propos już przenosząc się do tego tematu. Więc już profesor Włodzimierz Sedlak, o którym wspominałem w poprzednim odcinku, powiadał, że elektromagnetyczne lub elektroniczne odżywianie to jest odwieczny proces biologiczny, bo jeżeli na przykład wtłaczamy w siebie pożywienie, to z czego się składa pożywienie? Pożywienie składa się oczywiście z różnych substancji. Te są zbudowane ze związków chemicznych. Związki chemiczne z pierwiastków, pierwiastki z atomów. Atomy w swoim składzie mają elektrony, a więc jesteśmy to, co mówiłem na poprzedniej, znaczy zatytułowałem poprzednią moją audycję, witajcie bioelektroniczne damy i bioelektroniczni rycerze. I dzisiaj w związku z tym, słuchajcie, to o czym powiedziała Agnieszka, dyskutowana jest sprawa na przykład wmontowywania w nasze nawet ciała, w ciała chorych ludzi, mikroukładów, takich elektronicznych chipów, które miałyby regulować funkcję organizmu. Myślę, że w przyszłości stanie się to domeną fizyki, znaczy tak zwanej medycyny fizykalnej lub bioelektronicznej i przypuszczalnie możliwe będą również tak zwane przeszczepy informacyjne, to jest określenie właśnie profesora Włodzimierza Sedlaka. Dlaczego te przeszczepy informacyjne? Ponieważ pola magnetyczne bardzo niskich natężeń, czyli o bardzo niskiej tak zwanej indukcji, czyli bardzo niskim, bardzo minimalnym dosłownie wpływie, działają bardziej informacyjnie niż energetycznie. I te przeszczepy informacyjne są jednym z przykładów zastosowań tak zwanej, jeszcze raz powtórzę, medycyny informacyjnej, biofizykalnej, której istotą jest podawanie rozregulowanemu organizmowi informacji, jak ma prawidłowo funkcjonować. No, weźmy pod uwagę kamertony. Jeżeli jest orkiestra i dobry dyrygent kieruje tą orkiestrą, więc na przykład podaje ton, tak? Kamerton, nastroić instrumenty, kochani, muzycy i tak dalej, i tak dalej. A więc chodzi tutaj o takie, o spowodowanie takiego jakby samodostrojenia się organizmu do wzorcowych częstotliwości, które odpowiadają za po prostu stan zdrowia i za pełną sprawność. Jeżeli organizm jest rozregulowany w wyniku działania przeróżnych przyczyn, to te częstotliwości po prostu spadają. Dochodzi do rozregulowania. Tak jak radio, tak jak instrument muzyczny, o którym wspominałem, jest rozregulowany. Trzeba napiąć na przykład strunę lub zwolnić strunę gitary i tak dalej. A więc to jest tego typu po prostu metaforka. I słuchajcie, tutaj dla mnie przykładem, bardzo dobrym przykładem takich rozwiązań są esencje energetyczne odkryte przez angielskiego lekarza doktora Edwarda
Bacha. Bacha chyba, czy Becz, nie wiem jak się dokładnie to wymawia, którego badania i później zastosowania kantonował niemiecki botanik Andreas Korte. Obaj są w zasadzie twórcami współczesnych terapii esencjami energetycznymi. I te esencje działają poprzez zawartą w nich po prostu informację. I tutaj od razu mam do Agnieszki prośbę, ponieważ ja akurat w tej dziedzinie kompletnie nie jestem specjalistą. Ja coś wiem, ale ty, Agnieszko, się zajmujesz tymi sprawami bardzo dokładnie. Słuchaj, przybliż dokładniej ideę działania tych esencji energetycznych. Dokładnie, Janusz. Mnie esencje kwiatowe doktora Bacha fascynują od ponad 10 lat. Piszę o nich na swoim blogu, wysyłam różne materiały, opowiadam na różnych spotkaniach, warsztatach. Napisałam też parę artykułów, a nawet jeden z nich ukaże się teraz późną wiosną w nowym czasopiśmie, które wychodzi, czasopismo Balans. Ono będzie dołączone do charakterów i też mam całą masę materiałów do pobrania na swojej stronie. Bo osobom, które to propagują w Polsce, też zależy, żeby to było bardziej powszechne i stosowane. Dlatego, że terapia doktora Bacha, jak zaczynałam 10 lat temu, w ogóle nie była znana. W ogóle ludzie o tym nie słyszeli i kojarzyli to z aromaterapią. Że jest to terapia kwiatowa, to na pewno pachnie, aha, to są olejki, to się wącha. No otóż nie, jest to właśnie medycyna informacyjna. I tutaj tak króciutko Wam pokażę i przedstawię. Doktor Bach, tak jak Janusz powiedział, był brytyjskim lekarzem, bakteriologiem, homeopatą i takim twórcą podwalin nowoczesnej psychosomatyki. Okrzyknięty też został przez współczesnych sobie Paracelsusem XX wieku i był niezaprzeczalnie pod wpływem geniuszu Hahnemana, o którym Janusz też jeszcze dzisiaj nam opowiesz, ojca współczesnej homeopatii. I doktor Bach całkowicie się zgadzał z postulatem właśnie leczenia pacjenta, ale przy leczeniu jakby i wpływie na jego stan emocjonalny, jako przyczyny właśnie dolegliwości. Przyczyny dolegliwości według niego i Hahnemana leżały też w psychosomatyce. Nie chodzi o leczenie choroby, która jest jedynie manifestacją. I taka idea doktora Bacha była taka, że ta choroba, która się pojawia, jest naszym sprzymierzeńcem. Ona ma służyć nam jedynie za cenną informację. A propos medycyny informacyjnej, informacje o tym, co w życiu robimy niewłaściwie i co mamy skorygować właśnie, jeżeli chodzi o emocje. I takim życiowym pragnieniem doktora Bacha było opracowanie systemu leczenia, który byłby całkowicie łagodny, całkowicie przyjazny dla pacjenta, a zarazem bezpieczny i z powodzeniem stosowany nie tylko przez lekarzy, a także przez ludzi nieposiadających specjalistycznej wiedzy medycznej. Więc tą terapię możemy sobie stosować sami, możemy sobie stosować bezkarnie, możemy sobie kupić zestaw takich esencji, które najbardziej nas wspierają, możemy sobie sami robić mieszanki, bo kroplami Bacha tak naprawdę niczym nie zaszkodzimy, a zaraz Wam też powiem dlaczego. I to jest właśnie piękne, że jest to całkowicie naturalna, bezpieczna, bezinwazyjna terapia. Tak powinny wyglądać właśnie terapie naturalne. I badania doktora Bacha przyczyniły się właśnie do rozwoju takiej dziedziny, w której nie leczy się choroby, tak jak mówiłam, usuwając ich fizyczne dolegliwości, ale przede wszystkim sięga się do źródeł ich powstawania w ludzkiej psychice, w stanach emocjonalnych, w tym, co pacjent, klient przeżywa, to jakich emocji doświadcza, bo one powodują blokady w naszym organizmie i tak powstają choroby, że to są po prostu blokady energetyczne spowodowane niewłaściwymi, nieprzetransformowanymi emocjami. I właśnie jest taka książka, która się nazywa która nosi tytuł Medycyna nowej ery, bo medycyna nowej ery to tak naprawdę właśnie medycyna informacyjna, kochani. To jest właśnie to, w jakim kierunku my zmierzamy, w jakim kierunku zmierza świat i ja mam takie głębokie przeczucia, że ta medycyna taka tradycyjna, mimo całego swojego dobrodziejstwa trochę będzie się odsuwać, a wszyscy już widzę, że zaczynają podążać za innym
za innymi rozwiązaniami i to jest super. Ja często tłumacząc tak na szybko swoim klientom, tak na szybko, żeby ktoś szybko zrozumiał ideę esencji kwiatowych, porównuję tą terapię doktora Bacha do homeopatii na emocje, czyli na regulację negatywnych stanów emocjonalnych. Jest to takie jakby w skrócie porównanie, żeby ktoś, kto wie, co to jest homeopatia, żeby od razu jednym słowem kliknął i dowiedział się, o co chodzi. Ale ekstrakty doktora Bacha i sama idea jego terapii różni się od klasycznej homeopatii, bo w pewnych kwestiach doktor Bach miał nieco inne podejście, między innymi tutaj jeżeli chodzi o to, że podobne leczy podobne, Janusz, ty też będziesz o tym mówił, w klasycznej homeopatii leki wytwarza się w procesie rozcieńczania i potencjonowania. I do produkcji wykorzystuje się często substancje trujące, będące jakby produktem choroby. I dzięki odpowiedniemu przygotowaniu substancja, która pierwotnie jest szkodliwa, w dużym rozcieńczeniu zaczyna działać na organizm jako antidotum na daną dolegliwość czy daną chorobę. Natomiast fenomen, co mnie najbardziej urzeka po prostu w podejściu akurat terapii kwiatowej doktora Bacha, on chciał zastąpić materiał używany do produkcji leku całkowicie czymś naturalnym, odnoszącym skutki jedynie w pozytywnym aspekcie, czyli nic szkodliwego, samo dobro. I to jest najpiękniejsze. Dlatego ekstrakty są stworzone, słuchajcie, z kwiatów, które działają na zasadzie właśnie równoważenia tych emocji i nie są w stanie wywołać żadnego negatywnego objawu, czy jakiegoś negatywnego objawu leku, tylko po prostu sama natura, sama harmonizacja, same działanie kwiatów, tylko wyłącznie równowaga, niczego negatywnego. I energia esencji powstaje w procesie pierwotnego przygotowania takiej tynktury matki i nie stosuje się żadnej dodatkowej właśnie energetyzacji. I to jest taka unikalna metoda. Produktem końcowym jest, słuchajcie, substancja wysoce rozcieńczona, zawierająca jedynie ślad energetyczny danej rośliny. I doktor Bach wyekstraktował 38 roślin, które mają pozytywny wpływ na nasze emocje. I to jest tradycyjna skrzyneczka z kroplami Bacha. Jest ich 38 i to są te tynktury, te właśnie matryce, te esencje matki, z których ja konstruuję indywidualny zestaw dla danej osoby w zależności od tego, czego potrzebuje. I co my możemy tutaj sobie wybrać, to zaraz powiem, natomiast właśnie, co jeszcze chciałam powiedzieć, jest to całkowicie naturalne, nie ma tu śladu właśnie substancji, jest całkowite rozcieńczenie zawierające jedynie ślad energetyczny danej rośliny. Są to rośliny nasze tutaj europejskie i powstają one w wyniku energetyzacji. Koncentraty są bardzo rozcieńczone. Koncentraty nie zawierają składników roślinnych i ja często mam pytania, czy to alergizuje. No właśnie nie alergizuje, bo nie ma tam jakby substancji aktywnej. Jest jedynie informacja danej rośliny. I pozyskiwane są metodą słoneczną i metodą termiczną, no i dodam jeszcze, że są uznawane przez brytyjską farmakopeę homeopatyczną. I jak to wygląda w praktyce? Tych ekstraktów mamy 38 i każda odpowiada właśnie innemu potencjałowi znajdującemu swój odpowiednik jakby w ludzkich emocjach. I tak oto mamy między innymi, załóżmy przychodzi osoba, każda wiadomo jest na innym etapie życia, na innym etapie rozwoju, na innym etapie układania swoich puzli życiowej układanki i potrzebuje czegoś innego, więc tych esencji można naprawdę stworzyć tutaj ileś milionów, ktoś kiedyś przeliczył, bo dla każdej osoby coś innego. I między innymi mamy modrzew europejski. On niesie potencjał takiego wpływania na pewność siebie dla osób, którym tego brakuje. Jest śliwa wiśniowa. Śliwa wiśniowa lub osika dla osób, które dostarczają różnego rodzaju lęków. Przy tych lękach też jest kroplik, w zależności od tego, jakiego lęku doświadcza osoba, to są 5 różnych
kropli odpowiadających na różną formę lęku, bo może być lęk uświadomiony, nieuświadomiony, lęk o innych, lęk przed utratą kontroli, lęk taki, lęk taki. I tych lęków jest 5, bo każdy lęk jest inny. Jest posłonek kunterowaty dla osób, które doświadczają takiej, wpadają w panikę lub mają stany nerwicowe różnego rodzaju, czy jakieś inne traumy z przeszłości. Jest kasztanowiec czerwony dla osób, które nadmiernie właśnie troszczą się, obawiają o innych, dla nadopiekuńczych mam. Jest cerato pomagające wzmocnić kontakt z intuicją, kiedy mamy jakieś, że tak powiem, decyzje podjąć, kiedy chcemy tej intuicji więcej, żeby słyszeć nasz wewnętrzny głos, to ja uwielbiam tą esencję, bo ona po prostu nas łączy z naszą przestrzenią serca. Jest stokłosa gałęzista, to jest genialna esencja dla osób, które są na rozdrożu życiowym, które mają trudności z odnalezieniem takiego swojego życiowego powołania. Jest czerwiec jednoroczny dla osób niezdecydowanych, gdzie trzeba podjąć decyzję w prawo, w lewo, a my się huśtamy, nie wiemy jaką decyzję podjąć. Jest grab pospolity dla osób, które mają problem z odkładaniem spraw na później, bo im brakuje motywacji do działania. Jest goryczka gorzkawa, która stosuje się w takich stanach niepowodzeń, zniechęcenia. Jest mnóstwo esencji, które ja konstruuję, mających działanie przeciwdepresyjne też. I ja nie ukrywam, też wtrącę swoją jakby historię. Ja byłam kiedyś w bardzo takiej trudnej sytuacji, ciężki rozwód, musiałam się przeprowadzić do innej miejscowości, miałam wtedy małe dzieci, życie mi się przewaliło na wszystkich płaszczyznach, łącznie z zawodową, gdzie w korporacjach doświadczałam różnego rodzaju wypalenia zawodowego. No po prostu dramat na wszystkich płaszczyznach, brak wsparcia rodziny, sama, z 2 dzieci, tu się wyprowadź, tam po prostu zmień szkoły, tam w pewnym momencie mój dom gdzieś, musiałam się wyprowadzić z własnego domu i tych rzeczy się zebrało tyle, że wpadłam w depresję, plus jeszcze wymagania w pracy, osiągaj wyniki, realizuj plany sprzedaży i jeszcze bądź tu twarda i zasuwaj w tym czasie jeszcze z dziećmi małymi pod pachą, które zaczęły mieć oczywiście swoje problemy, bo jak się fundamenty walą, to dzieci również na tym cierpią. I słuchajcie, wszyscy byliśmy w rozsypce, totalnej rozsypce. Mi, mojemu starszemu synowi już specjaliści wylepiali leki przeciwdepresyjne. Mój mały był tak ode mnie syn uzależniony, że wisiał na mnie non-stop. I wtedy, słuchajcie, olśnienie, to było 10 lat temu, terapia Bacha, trafiłam w ręce terapeuty, który przygotował mi te esencje. I ja tutaj jakby przeszłam przez ten proces bez leków przeciwdepresyjnych, właśnie każdy miał swoją mieszankę, piliśmy te esencje, nie wiedzieliśmy, ja wtedy jeszcze nie potrafiłam racjonalnie ocenić, wierzyć, nie wierzyć i tak dalej, ale stwierdziłam, że to lepsze jest niż stosowanie farmakologii i farmaceutycznych leków, więc się uchwyciłam tej formy jako naturoterapii. No i wyprowadziło nas to. Dzisiaj nie mam żadnych problemów z dziećmi, co po prostu jest naprawdę moim fenomenem, bo świetnie sobie radzą i nie ma śladu po tych, jakby można powiedzieć, rzeczach, więc to jest sam fakt, jak natura, gdzie jest to rozcieńczenie minimalne, zadziałała nam pięknie na wyprowadzenie nas z bardzo poważnego życiowego kryzysu. I wracając do tematu esencji, esencje działają poprzez informację w nich zawartą i wystarczą niewielkie ilości tylko czynnego preparatu, aby spowodować określone efekty. Czyli z takiej tynktury, słuchajcie, ja dodaję do indywidualnej mieszanki tylko 2 kropelki. 2 kropelki rozcieńczonego, już maksymalnie rozcieńczonego preparatu i energia tych roślin zaczyna oddziaływać na nasze pole energetyczne. Właśnie. Tym przykładem też są leki homeopatyczne, które też praktycznie, Janusz, o tym chyba powiesz, nie zawierają ani jednej cząsteczki substancji czynnej, czyli tej leczniczej, a przenoszą jedynie informacje tej substancji. I leki homeopatyczne właśnie w tym ogromnym rozcieńczeniu służą temu, że idzie ta informacja energomagnetyczna, więc tak. Dla homeopaty ten lek tym bardziej skuteczny, im bardziej rozcieńczony. I my tutaj też, jakbyśmy wypili całą skrzyneczkę, to nie zaszkodzimy sobie w żaden sposób. Możemy sobie wypić ile chcemy i nie ma żadnych jakby skutków ubocznych.
Chociaż czasami się pojawiają takie, można powiedzieć też, no, kryzysy ozdrowieńcze, kiedy coś trzeba wstrząsnąć, żeby Tak, poukładać i czasami tak, jest to jest tak, że jakieś naturalne. emocje Tak. wybuchną, uwolnią się, ale to jest jakby całkowicie bezpieczne pod względem fizycznym. Jeśli chodzi a propos tego bezpieczeństwa, to jeszcze na jego temat powiem. Jakbyście chcieli zgłębić, to ja też na swojej stronce internetowej pod imieniem i nazwiskiem Agnieszka Jaroszewska mam właśnie takie materiały do pobrania. Jakbyście sobie chcieli poczytać, to zapisując się na newsletter, dostaniecie materiały w postaci takiej książeczki, broszury, żeby wiedzieć, na czym to polega. Natomiast też mam taki zestaw poświęcony właśnie dzieciom, bo a propos bezpieczeństwa, wyobrażacie sobie, że krople Bacha można stosować u kobiet w ciąży, u wcześniaków, u dzieci, niezależnie od wieku, także to podkreśla to bezpieczeństwo. I kiedyś dla znanej pani doktor pediatry, homeopaty przygotowała właśnie jakby taki receptury wsparcia w różnych przedziałach wiekowych też dla dzieci. I to też można pobrać sobie w moim newsletterze. Jak się zapiszecie, to materiały do Was przychodzą na maila automatycznie. I co? I mam taką bezpłatną też konsultację, jakby kogoś zainteresowało, jak może sobie na swój stan pomóc właśnie kroplami Bacha, to może wypełnić ktoś taką ankietę na mojej stronie. Ja się bezpłatnie wtedy i niezobowiązująco kontaktuję i mówię, jakie ewentualnie esencje byłyby mu w stanie pomóc i to się albo decyduje, albo nie decyduje, Otóż tak, natomiast oczywiście. rozmowa jest niezobowiązująca. E, No i tak to chyba by było na tyle, a ja już oddaję Ci głos, bo ja bym zaraz mam na ten temat cały odcinek, a może kiedyś nagramy razem cały Kto odcinek i wie? wracamy Tak, właśnie do homeopatii i tych podobieństw. tak. Warto tutaj podać kilka informacji właśnie na ten temat, ponieważ to się wiąże z naszą tematyką. Tu homeopatia, tu alternatywna, jakby można powiedzieć, ta sama, z tej samej grupy jakby metoda. Właśnie leczenie homeopatyczne opracował lekarz w Niemczech, Samuel Friedrich Christian Hahnemann, który żył na przełomie XVIII i XIX wieku. I oni z doktorem Bachem właśnie mniej więcej no, jednym głosem, tak jak my z Januszem śpiewali. I praktycznie można powiedzieć, ta ich metoda właśnie była na zasadzie tego, żeby to były metody no właśnie naturalne, nieszkodliwe, nieingerencyjne, ale trafiały tak w sedno, bo wtrafiały nam w psychosomatykę, a tam kiełkują dolegliwości i choroby i możemy w to wierzyć, możemy nie wierzyć, natomiast jest zanieczyszczenie środowiska, mamy Tak. różnego rodzaju genetyczne uwarunkowania, ale psychosomatyka, słuchajcie, to w tym momencie no to jest fenomen, który jak zaczniemy rozumieć, jak to funkcjonuje, jak to działa, to znajdziemy rozwiązania wszystkich swoich dolegliwości i Mhm. chorób. Temu poświęcona jest tak naprawdę terapia doktora Bacha. Także ja zachęcam do zgłębienia się. No i bo jakby i Hahnemann tutaj też twierdził, że każda choroba jest pochodną zaburzeń energetycznych i centralnego takiego sterowania. Jest to zaburzenia właśnie polegają na zaburzenia energii życiowej, naszego biopola, które skąd się biorą? No nie biorą się znikąd, Tak. tylko my je generujemy i z emocji tak naprawdę są. Mhm. I ciekawe, że to samo twierdziła od tysięcy lat medycyna chińska i tybetańska i coraz więcej światłych lekarzy łączy stany emocjonalne i stan taki życiowy klienta, pacjenta właśnie z tym, co manifestuje choroba. Janusz, oddaję Ci głos, bo Tak. ja tutaj powiem Ci, Tak, nie jak sami mam. widzicie, Agnieszka ma ogromną wiedzę i ma ogromne doświadczenie, 10 lat pracy, zwłaszcza własnych doświadczeń, to daje coś niesamowitego. Więc no, sami możecie ocenić, na jak wysokim poziomie jest po prostu specjalistą. No, ja słuchałem to też, oczywiście musiałem buzię trzymać zamkniętą, żeby mi, ale z takim, wiecie, jak małe dziecko, wow, i tak dalej, bo to sporo na ten temat wiem, natomiast nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Ale słuchajcie, a propos właśnie esencji doktora Bacha, czyli w ogóle medycyny informacyjnej i homeopatii i tak dalej, i tak dalej. Właśnie dokładnie taka jest, to wszystko przypomina ten bioelektroniczny model
człowieka i jego funkcjonowania opracowany przez profesora Włodzimierza Sedlaka, bo wszystko odbywa się na poziomie kwantowym. I teraz, jeżeli pomówimy jeszcze, sięgniemy do Hahnemana, bo dzisiaj też jest masa ludzi, którzy homeopatia, co to za głupota i tak dalej. Jak można zażywać lek, w którym nic tam praktycznie nie ma? Czysta woda, czysty jakiś tam cukier i tak dalej, i tak dalej. To nie o to chodzi. Słuchajcie, w 1776 roku uznano Hahnemana za wariata. Zgodnie ze stanem ówczesnej wiedzy i możliwości mentalnych współczesnych mu po prostu przeciwników. A dzisiaj to się co? Nie dzieje inaczej? Ostatnie 2 lata wielu lekarzy, którzy mówiło coś na pewne tematy, mądrych lekarzy światłych i na drugim biegunie ci inni, powiedzmy. I więc historia zna mnóstwo takich przypadków, a Hahnemann jak na ówczesne czasy był, słuchajcie, bardzo dobrze wykształcony, wyjątkowo dobrze wykształcony, przerastał tych swoich oponentów o 10 głów, tak prawdę mówiąc, bo doskonale znał fizykę, chemię, medycynę, jako jedyny poznał wówczas całą współczesną mu literaturę medyczną, znał wiele języków, w tym języki starożytne. Oczywiście to ułatwiało mu zapoznawanie się na przykład z medycyną, z tajemnicami medycyny arabskiej. I dzisiaj fizycy kwantowi, czy lekarze, homeopaci, czy bioenergoterapeuci, ja mówię o tych wysokiej klasy specjalistach, bez trudności potrafią wyjaśnić, na czym rzecz polega i dlaczego Hahnemann miał rację. Jeszcze raz powtarzam, jesteśmy istotami kwantowymi i bardzo słabe sygnały, są nagrody Nobla w tej dziedzinie. Bardzo słabe sygnały oddziałują znacznie silniej niż sygnały silne. I zresztą wyniki wszelkich badań naukowych właśnie dają wyraźne dowody na to, o czym przed chwileczką po prostu powiedziałem. A więc te terapie oparte na działaniu fal elektromagnetycznych, kwantów, świata kwantów podpowiadają w cudzysłowie, jak organizm ma powrócić do częstotliwości zdrowia. Czyli tak jak mówi profesor Marian Wnuk, biolog, który się też zajmuje sprawami biomagnetyzmu, informacja elektromagnetyczna jest podstawowa dla istnienia organizmu jako zintegrowanej całości. To jest niesamowite, tak prawdę mówiąc. Janusz, czyli teraz można już mówić o tak zwanym leczeniu kwantowym, quantum healing z angielskiego, które stanowi nowe terapeutyczne podejście do problemu leczenia ludzi. No i opiera się one na założeniu, że na poziomie energetycznym, kwantowym umysł i ciało człowieka wzajemnie się przenikają jako 2 poziomy energetyczne. I nastawienie i ukierunkowanie jednego poziomu wpływa na poziom drugi. Przypomnijmy też właśnie, że leczenie powinno obejmować i ciało, tak, i duszę, ponieważ to, o czym wszystkie wcześniej są... wspominałaś, to są emocje nieprzeżyte, źle zrozumiane i tak dalej, i tak dalej. I właśnie to jest dokładnie tak, o czym ty mówisz. A więc słuchajcie, jeżeli my sięgamy na przykład do pomocy specjalnych metod, wizualizacji, medytacji, dźwiękoterapii, chromoterapii, czyli leczenia kolorami, aromoterapii i innych, powiedzmy, jakichś tego typu terapii absolutnie naturalnych, to te terapie dokonują zmian na poziomie po prostu umysłu oraz ciał subtelnych, dlatego że nie mamy tylko ciała fizycznego, tego twardego ciała, ale mamy jeszcze ciało emocjonalne, mentalne i tak dalej. Jeżeli już dochodzi choroba, czyli przyczyna, powiedzmy, naszych problemów do ciała fizycznego, to już jest ostateczność, dlatego że wcześniej nie rozwiązaliśmy tych po prostu problemów. I trzeba tutaj spowodować korektę na poziomie ciała fizycznego, ale najpierw trzeba się zająć właśnie między innymi, słuchajcie, emocjami. I te zmiany poprzez podawanie informacji wzorcowych, ich wpływ na poziomie kwantowym będą działać na te ciała tak zwane subtelne. I właśnie tak na przykład działa chociażby bioenergoterapia, przekazuje energię w postaci wibracji, bo wszystko jest, tak prawdę mówiąc, wibracją. Ja tutaj mam przygotowany krótki cytat z mojej książki, pierwszy tom biomagnetyzmu. Więc współczesna fizyka dowodzi, że cały dostrzegalny wszechświat składa się z wibracji. Grawitacja, elektromagnetyzm, światło, ciepło, a nawet materia
są zjawiskami falowymi. Każdy żywy organizm oscyluje. To jest cytat z książki Anatomia energetyczna ciała jako świadomość Bruce Berger. A więc wszystko jest, słuchajcie, energią wibracyjną i nie jest więc dziełem przypadków, że powstała już nowa nauka, tak zwana eniologia, to znaczy nauka o wymianie informacji drogą energetyczną i w jej rozumieniu proces uzdrawiania to jest przekazywanie energii poprzez tak zwany rezonans energetyczny, a więc od uzdrowiciela, healera, do biorcy, czyli ewentualnie do pacjenta. Oczywiście tym można również dokonywać przekazów informacyjnych z konkretnego urządzenia, a więc odpowiednio skonstruowany przyrząd do uzdrawianego. Więc ten cały rezonans energetyczny pozwala na dostrojenie się do wzorca, do pierwotnej matrycy doskonałości, matrycy zdrowia. A więc słuchajcie, życie to są skomplikowane oczywiście procesy energetyczne, obejmujące bardzo szerokie spektrum i to dotyczy ciała fizycznego, i tych ciał substelnych, i psychiki, i wszelkich stanów emocjonalnych, to o czym już mówiła po prostu Agnieszka, a więc to nie jest tylko zespół jakichś reakcji chemicznych, to nie jest tylko czysty metabolizm, trawienie, przyswajanie i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo skomplikowane rzeczy i te wszystkie procesy nie odbywają się w jakiejś zamkniętej probówce. To są procesy, które odbywają się w relacji z innymi ludźmi, gdzie mamy różnego rodzaju stresy, różne emocje, pozytywne, negatywne i tak dalej, i tak dalej. A więc nie jesteśmy tylko takim trochę myślącym, poruszającym się układem pokarmowym, gdzieś coś wtłaczamy, coś przyjmujemy, coś wydalamy i sprawa załatwiona. Nie jesteśmy również, słuchajcie, pańszczyźnianymi chłopami, kolonami na globalnej plantacji czy w globalnej fabryce, chociaż tak prawdę mówiąc niektórzy próbują z nas po prostu przerobić nas na takie istoty. Janusz, a w poprzedniej audycji też mówiłeś o bioelektronicznej naturze organizmów i mówiłeś za profesorem Sedlakiem, że życie dzieje się w środowisku białkowych półprzewodników, w świecie poruszających się ładunków elektrycznych, kwantowo generowanych fotonów i grawitonów poddawanych wpływom otoczenia. Czy mógłbyś na koniec tak szybciutko, bo chyba powoli nam się kończy czas, ale przypomnieć, co to są te kwanty, fotony i fonony? Tak, a więc słuchajcie, więc tutaj już tak krótko bardzo, więc jeżeli chodzi o kwanty, nie trzeba się tego bać, nie musicie tego wiedzieć. Kwant to jest najmniejsza porcja, jaką może mieć lub o jaką można zmienić, o jaką może się zmienić dana wielkość fizyczna w pojedynczym jakimś zdarzeniu. A więc na przykład to może być kwant energii, kwant strumienia magnetycznego, kwant czasu, na przykład sekunda, tak? No oczywiście są ułamki sekundy, ale te kwanty to są najmniejsze porcje. Dalej, foton. To jest też kwant, tylko kwant to jest najmniejsza porcja promieniowania elektromagnetycznego albo świetlnego, ale światło też jest falą elektromagnetyczną, i kwant nie posiada żadnego ładunku elektrycznego, a zalicza się akurat, fotony, do cząstek elementarnych. Fonon to z kolei kwant fali kwantowo-akustycznej powstającej na przykład w piezoelektrykach, czyli drganie, które my odbieramy i słyszymy naszymi uszami. Grawiton z kolei kwant fali grawitacyjnej, czyli cząstka przenosząca siłę grawitacji. Akurat w pełni w grawitacji kwantowej taką samą rolę jak na przykład foton w oddziaływaniach elektromagnetycznych. Ja tak troszeczkę już przyspieszam, bo tego czasu coraz mniej. I teraz słuchajcie, już na koniec takie małe moje podsumowanie. Agnieszka zrobi swoje. Kochani, pola magnetyczne spełniają szczególną rolę w naszym życiu. Indukują, czyli po prostu wpływają na powstanie w elektrolitach naszego organizmu zmiennego napięcia, wymuszającego przyspieszenie ruchu jonowego. A jony to są naładowane cząstki. I między innymi to wzbudza oscylacje jonów przy błonach komórkowych. Dalej, ma to wpływ na jądra atomów, na jony, na elektrony i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko coś jest niesamowite. I jeżeli wchodzimy w relacje z innymi ludźmi, to wchodzimy w ich bioelektronikę tak naprawdę. Więc
samooddziaływanie na krew, na hormony, na enzymy, na koenzymy, w skład których wchodzą przecież różnego rodzaju pierwiastki, te wszystkie procesy są uruchamiane, te wszystkie procesy fizjologiczne już na poziomie subkomórkowym, czyli poniżej poziomu komórki. I to jest cudne, to jest fantastyczne i to można uruchamiać bardzo niskimi energiami. A więc krople doktora Bacha, między innymi to są tego typu substancje, które działają bardzo subtelnie. I już oddaję, Agnieszko, tobie głos na zakończenie, bo będziemy kończyć, zostały chyba 2 lub 3 minutki zaledwie. Tak, także ja na podsumowanie powiem to, że tak jak widzicie, wszelkie procesy życiowe należy traktować jako bioelektroniczne, więc bardzo subtelne, z użyciem niewielkich tylko energii, w zasadzie takich bioelektroinformacji zawartych w przeróżnych też substancjach, które mogą oddziaływać na organizm uzdrawiająco i prowadzić do jego samonaprawy i rewitalizacji. I ja jeszcze tak szybko przetoczę Wam cytat z doktora Bacha, Przepraszam, który ile mamy napisał, czasu, bo ja nie mam podglądu, a ty chyba... a jeszcze mamy, ze 2 minutki akurat idealnie. I doktor Bach w 1931 roku już napisał, że uwaga, na podsumowanie słów i tego, co Janusz mówił, choroba nigdy nie zostanie uleczona ani usunięta za pomocą materialistycznych metod, z tej prostej przyczyny, że jej pochodzenie nie jest materialne. To, co znamy jako chorobę, jest rezultatem długich i głębokich procesów, w nawiasie sił, i nawet gdy leczenie materialne wydaje się efektywne, nie jest niczym innym jak chwilową ulgą, jeśli prawdziwa przyczyna choroby nie zostanie zlikwidowana. Więc tutaj musimy nawiązać za pośrednictwem różnych metod kontakt tak naprawdę ze sobą samym, z własną duszą, jeżeli cierpimy na jakieś dolegliwości, żeby ona nas poprowadziła w celu właśnie uzdrowienia, bo jesteśmy, że tak powiem, istotami wielowymiarowymi. A tymczasem będziemy kończyć na dzisiaj. Zapraszamy serdecznie, jak zawsze, po książki fenomenalne Janusza i niedługo już nową książkę do sklepu na www.Janusz Dąbrowski w zakładce sklep. A do mnie zapraszam na konsultacje z terapii Bacha, na konsultacje w sprawie czystej, zdrowej, żywej wody o wszelkich możliwych wspierających parametrach i na inne też cudowności. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Pa. Wasze neurony świetnie współpracują ze sobą. Tak jak tutaj na obrazie widzicie. Cześć, papatki. Zaraz tutaj skończymy.